Dzień dobry, witam serdecznie w mojej cukierence i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj przygotujemy pyszny tort bez pieczenia, jagodowo-malinowy. Tort wygląda fantastycznie, jest bardzo smaczny. Wszystkie smaki wspaniale się ze sobą łączą. To jest taki idealny tort na lato. Uwielbiam latem takie ciasta. Jeśli tort będziemy przygotowywać w upalne dni, radzę miskę, w której będziemy ubijać śmietankę, schłodzić w lodówce. Wstawić miskę na około 10-15 minut do lodówki. Wtedy zmniejszymy ryzyko, że podczas ubijania śmietanka nam się zważy. Do żelatyny dodajemy sporo wody, więc tam spokojnie będzie czas na schłodzenie pierwszej warstwy w lodówce, a później wylanie drugiej warstwy kremu. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba. Zapraszam na film i proszę pamiętać o subskrypcji kanału Małej Cukierenki. Składniki na spód: około 120-130 g biszkoptów, 70 ml wody, 1 łyżeczka cukru pudru, 2 łyżki soku z cytryny. Dno tortownicy wyłożyłam papierem do pieczenia, a brzeg wyłożyłam folią rantową. Jeśli folii rantowej nie mamy, to pomijamy. Biszkopty układamy na dnie blaszki. Do wody dodajemy sok z cytryny i cukier puder. Mieszamy. Tak przygotowanym ponczem nasączamy biszkopty w blaszce. I blaszkę na czas dalszych przygotowań wstawiamy do lodówki. Składniki na krem: pół litra schłodzonej śmietanki kremówki, użyłam 30, 350 g malin, 300 g jagód, użyłam czarnej leśnej jagody, nie borówki, 250 g serka mascarpone, 2 łyżeczki cukru z wanilią, 250 g naturalnego jogurtu, 80 g cukru pudru, to jest około 8 łyżek, 20 g żelatyny i 170 ml wody. Najpierw przygotujemy żelatynę. Żelatynę wsypujemy do rondelka garnuszka, wlewamy wodę, mieszamy i odstawiamy na około 15 minut, aby napęczniała. Gdy będziemy czekać na żelatynę, przygotujemy owocowe musy. Tak około 2/3 malin przekładamy do blendera i miksujemy. Mus z malin przecieramy przez sito, aby nie było pestek. Ze spodu sitka również zbieramy mus. I mus malinowy odstawiamy. Przygotujemy teraz jagodowy. Połowę jagód przekładamy do blendera i miksujemy. Odstawiamy. Gotową, napęczniałą żelatynę stawiamy na bardzo małym ogniu i cały czas mieszając podgrzewamy przez około 70-75 sekund, aż żelatyna całkowicie się rozpuści. Żelatyna ma być ciepła i garnuszek, rondelek, w którym będzie żelatyna, też ma być ciepły. Na czas dalszych przygotowań żelatynę odstawiamy. Ubijemy teraz śmietankę. Śmietankę wlewam do miski, którą schłodziłam wcześniej w lodówce. Dodajemy cukier puder, cukier z wanilią i ubijamy, ale nie na bardzo sztywno. Śmietankę na chwilę odstawiamy. Do drugiej miski przekładamy serek mascarpone, dodajemy jogurt i krótko mieszamy mikserem na średnich obrotach do połączenia składników. Następnie w 2 partiach dodajemy ubitą śmietankę. Po każdym dodaniu mieszamy krótko mikserem. Następnie do rozpuszczonej, jeszcze ciągle ciepłej żelatyny dodajemy trochę śmietanki i mieszamy, tak żeby ją trochę rozmieszać. Żeby było szybciej, użyłam miksera. Rozmieszaną żelatynę dodajemy do kremu w 3 partiach. Cały czas dokładnie mieszamy mikserem.
Gotowy krem dzielimy na dwie równe części. Do jednej dodajemy mus malinowy, krótko mieszamy. Dodajemy pozostałe maliny, krótko mieszamy szpatułką i krem malinowy wylewamy na biszkopty w blaszce. Wyrównujemy i ciasto wstawiamy do lodówki na około 20-25 minut, aby krem trochę stężał. Do pozostałej części kremu dodajemy mus jagodowy, krótko mieszamy i dodajemy jagody. Mieszamy szpatułką. Gdy będziemy czekać, aż malinowy krem stężeje, krem jagodowy możemy od czasu do czasu zamieszać, aby za szybko nie stężał. Na schłodzony krem malinowy wylewamy krem jagodowy, wyrównujemy. I ciasto wstawiamy do lodówki na co najmniej 6 godzin. Ja wstawiłam na całą noc. Gotowy, dobrze schłodzony torcik wyciągamy z blaszki. Jeśli nie użyliśmy folii rantowej, nożem oddzielamy ciasto od brzegów blaszki. Ja ściągam folię rantową. Wierzch. 600 ml schłodzonej śmietanki kremówki, użyłam 30, 2 łyżki cukru pudru, 2 łyżeczki cukru z wanilią, 1 figs do śmietany. Owoce do ozdoby. Około 100 g malin, dałam trochę jeżyn i jagód. Śmietankę wlewamy do miski, dodajemy cukier puder, figs, cukier z wanilią i ubijamy. Śmietankę przekładamy do rękawa cukierniczego z metalową tylką. Użyłam tylki numer 686, ale możemy również użyć tylki 580. Możemy tu użyć oczywiście innej tylki, naszej ulubionej do dekoracji tortów. I na wierzchu tortu robimy ozdobne rozetki. Na całej powierzchni. Na koniec tort dekorujemy owocami. Użyłam malin, jeżyn i jagód. I możemy jeszcze dodać listki bazylii lub mięty. I nasz pyszny tort bez pieczenia jagodowo-malinowy jest już gotowy. Wygląda fantastycznie, jest bardzo smaczny, aromatyczny, nie za słodki, kremowy, wilgotny. Bardzo polecam. Idealny tort na lato. Dokładny przepis na stronie Małej Cukierki. Link w opisie filmu. Pozdrawiam serdecznie i życzę udanych wypieków.